Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiejsza bajka ma tytuł Skąd się wzięła bajka? Dawno, dawno temu, gdy na ziemi było bardzo pusto i wiatr tylko hulał, jedna z gór postanowiła urozmaicić swoje życie i powiedziała do sąsiedniej góry: słuchaj, trzeba, żeby coś zrobić, żeby było może weselej, inaczej. Jakoś tak czuję, że trzeba zacząć opowiadać bajki. Bajka? A co to jest bajka? Zapytała ją druga góra. No wiesz, bajka to sama prawda o tym, co i jak powstało oraz dlaczego. No, właściwie dlaczego ty chcesz opowiadać bajki? No wiesz, góra zawsze opowiada bajki. No ale przecież do tej pory nie opowiadałaś, a teraz mówisz, że zawsze opowiadałaś bajki. Tak, na innych planetach, jak mieszkałam, zawsze moje prawdziwe życie góry zaczynało się od odkrycia, że czas już na opowiadanie bajek. A, to znaczy, że od dzisiaj, jak powiesz bajkę, będziesz prawdziwą górą. To znaczy taką, która miłość daje wszystkim. O, tak, rzekła góra. No to opowiadaj bajkę. Dobrze, opowiem ci bajkę. Dawno, dawno temu przelatywałam nad ziemią. Zobaczyłam, że ona jest taka piękna, wspaniała, cudowna. Właściwie można powiedzieć, że zakochałam się w niej, obdarzyłam ją ogromną miłością i pomyślałam, a właściwie zamarzyłam, żeby tak móc mieszkać na tej ziemi jako góra. I tak się stało. Zamieszkałam na ziemi i mieszkam tu już dużo, dużo lat. Właściwie byłam pierwszą górą, a później tak się zdarzyło i stało, że założyłam rodzinę. I było już więcej gór, a teraz mamy ogromną rodzinę. Jest dużo, dużo, dużo gór na lądach. I wszystkie jesteśmy szczęśliwe. Właściwie to jest prawda. Tak, i to był początek mojego istnienia na tej planecie, ale tak na dobrą sprawę to i też istnienia w przejawie zewnętrznym w życiu. I góra zamilkła. I to się nazywa bajka? Zapytała ją druga góra. Przecież to jest opowieść, opowiadanie. Powiedziałaś historię swojego życia. To prawda, ale właśnie tak mają bajki. Mówisz samą prawdę. Jak to było? No dobrze, już dobrze. Zgoda. Niech tak będzie. To znaczy, że muszę zapamiętać to słowo bajka, chociaż wcześniej znałam opowieść, opowiadanie. No, rozumiem, że przyszedł na ciebie czas, jesteś już teraz prawdziwą górą, no i opowiadasz bajki. Tak, rzekła góra. Może i ty chcesz opowiedzieć jakąś bajkę. No skoro to ma być prawda, taka od A do Z, prawda, prawda przez duże P, dobrze, to i ja ci opowiem bajkę. I góra zaczęła opowiadać. Mówiła trochę dłużej, jak ta pierwsza góra, a gdy skończyła bajkę, góra, która pierwszy raz
10 minut temu opowiadała bajkę, zaklaskała. Przepiękna bajka, przepiękna, pięknie opowiadasz bajki. Zwróciła się do drugiej góry. O, skoro ci się podobała, to się bardzo cieszę. Wiesz, nawet fajnie jest opowiadać bajki. To może i ja zapytam swoją ciocię i swoje dzieci, może by chciały opowiedzieć prawdę o swoim życiu, o tym, skąd się tutaj wzięły. Dobry pomysł. A ty jesteś odkrywcą słowa bajka. Tak, właśnie tak się przed chwilą stało. Ale wiesz, nawet byłam bez świadomości, że tak będzie. Zawsze ktoś musi być pierwszy w odkryciu jakiegoś słowa. A zatem odkryłam słowo bajka, rzekła cieplutko góra. I od tamtego czasu we wszystkich gatunkach życia na ziemi pojawiło się słowo bajka. Oczywiście w różnych językach, ale zawsze to była bajka. I do dzisiaj wszystkie istoty, różne istoty w tych gatunkach jeden drugiemu opowiada bajki. Tak by historia, prawda, była wiadoma, co z czego się wzięło i jak, co jak powstało i jak się ma oraz jak funkcjonuje. Zawsze o tym mówi bajka. Tyle na dzisiaj, dziękuję. Cześć Wam.